Cześć, tu Instaksiara. Witam Cię na kanale o fotografii natychmiastowej. Ten odcinek w całości poświęcam wkładom do Instaxów. Opowiem, jakie są ich rodzaje, jak są zbudowane, skąd taka cena wkładu, a także dlaczego nie powinno się machać zdjęciem po jego zrobieniu. Zapraszam na odcinek. To jedziemy z tematem. Na początek, jak to nazwać? O ile z samą zawartością tego pudełka, czyli wkładami, nie mamy problemu, kupujemy je po prostu jako wkłady do Instaxa, to jak nazwać to, co znajduje się w środku tego wkładu? Te 10 może zdjęć, filmów, klisz, błąd fotograficznych, materiału światłoczułego, no niekoniecznie te słowa oddają tak dokładnie to, co znajduje się w tych wkładach, ponieważ tak naprawdę tam znajduje się cała ciemnia fotograficzna niezbędna do wywołania i utrwalenia zdjęcia. Bardzo podoba mi się słowo arkusz w tym kontekście. Uważam, że ono jest takie najbardziej miarodajne. Zawiera tutaj wszystkie elementy, czyli jest po prostu płaskim, prostokątnym bądź kwadratowym kawałkiem tworzywa i myślę, że słowo arkusz jest tutaj bardzo dobre. Natomiast zdarza mi się samej mówić na to film, mówić na to materiał światłoczuły, mówić na to zdjęcie, więc jakkolwiek to nazwiemy, myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o radość z fotografii, więc lećmy dalej z tematem. Mówiąc o wkładach do Instaxa, nie mogę pominąć całego procesu ciemniowego. Jeżeli mieliście kiedykolwiek styczność, to na pewno wiecie, że jest to proces bardzo wymagający. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale powiem szybko. Żeby mieć zdjęcie, trzeba najpierw wywołać taki film, wcześniej naświetlony w aparacie oczywiście. Samo wywołanie tego filmu jest procesem dość żmudnym, wymaga specjalnych odczynników, utrwalaczy, wywoływaczy najpierw, wymaga odpowiedniej temperatury, pilnowania czasu, oczywiście proporcji samych składników użytych w ciemni. No i wtedy, jak zrobimy dobrze film, to możemy na nim coś zobaczyć. Następnie taki film wrzucamy sobie do powiększalnika. Potrzebujemy też papier światłoczuły, żeby zrobić odbitki. I znowu te odbitki muszą być odpowiednio wywoływane, utrwalone, musi być do tego czas, temperatura, odpowiednie światło. Słyszałam nawet od mojego profesora z technik fotografii, że do ciemni powinny być specjalne żarówki ciemniowe, nie takie tylko pomalowane przez nas farbą, ale takie zupełnie specjalne, czyli tam, gdzie warstwa czerwonego koloru jest równomierna na całej żarówce. No właśnie po to, żeby ten bardzo wymagający i bardzo mokry proces ciemniowy przebiegał w jak najlepszych warunkach, a i odbitki były doskonałe. A jak to jest w Instaxie? W takim jednym arkuszu we wkładzie znajduje się cała ciemnia fotograficzna, niezbędna do wywołania i utrwalenia zdjęcia. Jak to działa? Mamy sobie wkład w aparacie. On jest naświetlony przez obiektyw, tworzy się na nim obraz. Następnie aparat wysuwa go przez specjalne rolki. Pewnie znacie taki dźwięk Instaxa charakterystyczny, to znaczy, że pracuje, rolki działają, dociskają ten materiał do powierzchni zdjęcia. Tutaj w tej grubszej części znajduje się cała chemia, która musi się rozlać po powierzchni zdjęcia bardzo równomiernie, bardzo dokładnie, aby powstał efekt finalny, czyli nasze zdjęcie. Zdjęcie powstaje w minutę, dwie, także jest to naprawdę błyskawiczna fotografia. Co tam w środku jest? Wyobraźcie sobie kanapkę złożoną z takiej dużej ilości folii. I między tę folię wylewa się ta chemia, która właśnie odpowiada za wywołanie i utrwalenie zdjęcia. Taka dokładna zawartość nie jest znana, jest tajemnicą firmy Fujifilm. Natomiast skoro sama błona fotograficzna to jest też kilka warstw folii, żelatyny i różnych innych odczynników, to tutaj też to wszystko musi się zmieścić. A ile to w ogóle kosztuje? No, 3 do 5 zł za jedno zdjęcie może robić wrażenie. Ale jeżeli coś jest tak fizycznie i chemicznie skomplikowane, to musi kosztować. A moim zdaniem te wspomnienia są bezcenne. Na pewno to znacie. Absolutnie nie powinno się machać Instaxem po jego zrobieniu. Dlaczego? No skoro tutaj zawiera się chemia i jest ona płynna i wywołanie zajmuje około 10 minut, żeby obraz się nam utrwalił,
Jeżeli będziemy nim machać, to bardzo intensywnie, to jest szansa, że ta chemia się nam źle porozlewa. Mogą wyjść plamy, jakieś zacieki. Oczywiście musielibyśmy machać bardzo mocno, bo tam jest jednak mało miejsca, natomiast mogą się zdarzyć jakieś artefakty, niepotrzebne rzeczy, takie, których nie przewidzieliśmy, nie chcieliśmy mieć na zdjęciu. A jeszcze jedna uwaga, jeżeli wywołujecie zdjęcie, nie trzymajcie go na rogach, nie ściskajcie go tutaj, gdzie jest ta chemia, ani właściwie w żadnym innym miejscu. Najlepiej, gdybyście je schowali do pudełka, czy do jakiegoś innego miejsca, które pozwoli mu dojrzeć, wywołać się i utrwalić bez dostępu światła, bez dostępu słońca, no i bez machania. Oczywiście, jeżeli jesteście eksperymentatorami, jak ja, możecie pomachać tym Instaxem po jego zrobieniu. Możecie go pościskać, poskładać, możecie zrobić co chcecie. Uwaga tylko, żeby ono Wam nie pękło, bo tam jest chemia, która niekoniecznie może być bezpieczna dla naszej skóry i oczu. W ramach eksperymentu sama włożyłam kiedyś Instaxa do pralki, a absolutnie nic się z nim nie stało, był jak świeżo zrobiony. Zdarzyło mi się też włożyć Instaxa do piekarnika, no tutaj efekt był, powiem tak, on się bardzo szybko wywołał, potem zrobił się lekko żółtawy i zaczął się zginać i zapach stał się trochę dziwny, więc przerwałam ten eksperyment. W ogóle ciekawy jest wpływ temperatury na Instaxa. Zdarzyło mi się kiedyś włożyć Instaxa do zamrażarki tuż po zrobieniu i po 15 minutach, kiedy otworzyłam, tam nadal nie było obrazu, tam się nic nie pojawiło, także w ogóle proces się nie rozpoczął. Dopiero po wyjęciu z zamrażarki, jak położyłam go na blacie kuchennym, po chwili zaczął się wywoływać i utrwalać. Generalnie Instax wywołuje się szybciej w dni gorące i dużo wolniej w chłodne, w zimne dni. Przykładowo, jeśli idę na wycieczkę w góry zimą, zabieram ze sobą takie wkłady podgrzewacze do rąk, żeby to zdjęcie po zrobieniu włożyć do ciepłego miejsca, na przykład do plecaka, gdzie te wkłady już sobie działają i utrzymują odpowiednią temperaturę. Zapomnę o tym powiedzieć. Aktualnie na rynku dostępne są 3 rozmiary wkładów do Instaxa. Jest to wkład mini wielkości wizytówki, kwadratowy wkład square oraz wkład największy, czyli white. White jest dwukrotnością formatu mini, a nawet troszkę więcej, bo tu, gdzie mini ma białą ramkę, na white mamy zdjęcie. Każdy aparat Instax ma w swojej nazwie zawartą nazwę filmu, jaki jest do niego dedykowany, więc na pewno nie będzie pomyłki, jeżeli będziecie pamiętać, że Wasz aparat to na przykład SQ1, czyli pasuje do niego film Square. Do drukarki Instax White pasuje oczywiście film White. Rodzaje filmów. Film może być czarno-biały albo kolorowy. Tak w ogóle chyba zrobię kiedyś odcinek o kolorach, jakie najlepiej wychodzą na Instaxie. Możemy mieć kolorowe ramki, więcej kolorowych ramek. Najwięcej kolorów jest do Instax Mini, nieco mniej do Instax Square, a do White widziałam tylko białe ramki, natomiast mam zdjęcia z Australii, które są w ramkach Rainbow, także zależnie od kraju, zależnie od kontynentu, te filmy mogą być różne. Także jeżeli będziecie kiedyś gdzieś w podróży, w dalekich krajach, rzućcie okiem na filmy Instaxa. Możecie się bardzo zdziwić, jakie różne rodzaje występują w zależności od kraju. Powiem Wam, że jest tyle rodzajów ramek, że chyba nie do końca wiem, które są moje ulubione. Bardzo lubię te. Te, które wyglądają jak stare koperty. Jak ktoś dostawał z Was listy z poczty lotniczej, to one właśnie tak wyglądały. Są też takie błyszczące, opalizujące, no mega. Tu są gwiazdki, tu jest wersja z konfetti. Próbowałam zrobić zdjęcie fajerwerków. Tu jest ramka różowa. Moja ulubiona kwadratowa ramka Rainbow. Świetna jest zabawa, jeżeli próbujecie zrobić zdjęcie, które będzie pod kolor ramki. Tu jest dalej Rainbow. Tu jest taka czarna ramka, ale z elementami takimi drobnymi, nie wiem, może jak konfetti. Fajna, różowa już była. Tu jest ramka w gwiazdki. I jedna z moich ulubionych z taką mozaiką. Moja mama i ja.
Co tam jeszcze? A, zapomniałabym o najlepszej. To jest ramka komiksowa. To jeszcze w ramach ciekawostki kupiłam kiedyś Instaxa z limitowanej wersji, gdzie był film, który jest w kolorze khaki. Jeszcze go nie otworzyłam, a z tego co wiem, on już jest troszkę przeterminowany, więc może potrzymam go dłużej i sprawdzę, jak będzie działał taki zupełnie przeterminowany. Gdzie kupować wkłady? No, tam, gdzie jest najtaniej. Ja bardzo często szukam promocji w dużych marketach i kupuję je przez internet. Czasem opłaca się kupić większą paczkę, na przykład tu jest 4-pak, a czasem opłaca się kupić wkłady przeterminowane. Bardzo polecam kupowanie wkładów przeterminowanych bądź blisko terminu ważności, albowiem z mojego doświadczenia nawet wkłady 2-3 lata po terminie ważności zachowują swoje właściwości i nie ma żadnej różnicy w jakości zdjęć, natomiast ceny tych wkładów są często bardzo atrakcyjne. Sama w ramach eksperymentu mam skitrane 2 wkłady, gdzie termin ważności już się skończył, ale czekam, aż się przeterminują jeszcze bardziej, żeby sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ, na przykład po 10 latach od daty ważności wkładu. Mam taką ciekawostkę odnośnie przeterminowanych wkładów. To jest zdjęcie nie moje, ale mojego kolegi, który też fotografuje natychmiastowo. Tutaj widać, że ta chemia nie rozlała się po całości zdjęcia, ona być może wyschła. Więc takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Moim zdaniem to jest cała magia fotografii natychmiastowej, gdzie mamy efekt, który jest nieprzewidywalny, ale który dla mnie jest fantastyczny. Podobne? To jest mój pierwszy Instax, najukochańszy, ulubiony. Nawet go raz skręcałam, bo się zastanawiałam, czy się zepsuł, ale się okazało, że jest dalej sprawny. Uwielbiam go. Jak włożyć wkład do Instaxa? To jest mega proste, ale trzeba uważać. Po otwarciu tej klapki z tyłu, tutaj mamy żółty znacznik. I ten wkład, który montujemy, musi pasować do tego żółtego znacznika. Jeżeli nie będzie pasował, może nam nie wejść. Jeżeli będziemy to robić na siłę, możemy sobie coś wyłamać, a przestrzegam, bo tu jest taki ząbek, który potem wyrzuca nam zdjęcie, który za to odpowiada, więc naprawdę wyłamanie czegoś w Instaxie to może oznaczać jego śmierć. Także uważajcie, jak wkładacie kasetę z filmem do aparatu. A jak długo można przechowywać film w aparacie? Powiem tak, producent w instrukcji zaleca, żeby go wykorzystać w miarę szybko i bezzwłocznie. Mam kilkanaście Instaxów i zdarza się, że w jakimś film leży bardzo długo. Czasem są to miesiące, zanim go wykorzystam. I z mojego doświadczenia z tym filmem nigdy nic się jeszcze nie stało. Ważne są warunki przechowywania takiego aparatu z załadowanym filmem. Mianowicie nie możecie mieć pomieszczenia bardzo wilgotnego, bardzo gorącego. Jeżeli są to optymalne warunki, jak w mieszkaniu, w którym mamy sucho i taką jednostajną temperaturę, to z tym filmem nic się nie powinno zadziać. Bardziej martwiłabym się o baterię. Jeżeli długo nie używacie swojego aparatu, wyjmijcie z niego baterie, żeby się nie wylały, bo mogą zrobić dużo szkody stykom i aparat może przestać działać. Dla podróżujących samolotem przypominam, aby Instaxa z załadowanym filmem oraz wkłady mieć zawsze w bagażu podręcznym, żeby one szły właśnie do kontroli tej bezpośredniej. Zaleca to sam producent w instrukcji, więc sugeruję, żeby właśnie tak robić w czasie podróży. Często pytacie o zamienniki. Muszę Was rozczarować, ale nie ma czegoś takiego jak zamiennik wkładów do Instaxa. Jedynym producentem jest Fujifilm i tylko tej marki materiały możecie kupić i załadować do Waszych Instaxów. Mam nadzieję, że materiał był ciekawy i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę napiszcie je w komentarzu. Ja jestem Instaxiara, a Wy jesteście na kanale o fotografii natychmiastowej. Jest to moja wielka pasja, chcę się nią dzielić, chcę, żebyście i Wy robili świetne zdjęcia błyskawiczne. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. To wszystko na dziś.
To znacie? Wielu początkujących użytkowników Instaxa jest zaskoczonych, kiedy to pierwsze wychodzi z aparatu i nie jest zdjęciem. Jest to taki czarny arkusz, który zakrywa nam ten materiał światłoczuły, który jest w kasecie. Drukarki Instaxowe oraz aparaty hybrydowe zawsze same wyrzucają ten arkusz, który zabezpiecza nam materiał światłoczuły. Natomiast w analogowych Instaxach, na przykład Mini 11, Mini 9 czy White 300, trzeba nacisnąć raz spust migawki, żeby właśnie ten arkusz wyjechał z aparatu i dopiero wtedy nasz aparat jest gotowy do robienia zdjęć. A teraz selfie na koniec odcinka. Jest to pierwszy odcinek, więc będzie to pierwsze selfie. Włącz. Poczekaj, aż się naładuje lampa. Już.